Materac rozłożony w bagażniku samochodu, śpiwór, poduszka zrobiona z Polara i mamy super hotel. W porównaniu z tym, co było wczoraj, no to jest ogromna różnica. I tutaj zbliżamy się, proszę zobaczyć, zupełnie inna dolina dzisiaj. Zupełnie inna dolina. Nocą nad Yosemite nadszedł sztorm, burza śnieżna. Teraz tutaj pada, no i pogoda zapowiada się na miks śniegu i deszczu. To jest bardzo nietypowe o tej porze roku, bo mamy już praktycznie maj. No, ale trzeba skorzystać z okazji i poszukać scen intymnych, które bardzo dobrze fotografują się przy mgle, przy chmurach, przy mgle. Także ruszamy w dolinę. Tutaj na razie niestety odpuścimy sobie, ale proszę popatrzeć, jaki piękny widok. Jeśli będziemy mieli szczęście i będzie tak zwany breaking storm, czyli moment, w którym ta burza się kończy, ta brzydka pogoda się kończy i unosi się ta cała mgła, unoszą się te chmury, otwiera nam się tam tutaj ta dolina na słońce, no to być może będziemy mieli fantastyczny moment na zrobienie takiej fotografii. No jest to właśnie fotografia taką, jaką robił Ansel Adams, czyli ten Breaking Storm, i wielu innych próbowało ten moment także złapać i no, naśladować Ansela Adamsa, ponieważ to, co on zrobił, to było mistrzostwo świata. Także ruszamy w drogę i poszukamy małych, intymnych scen z kwiatami. Być może znajdziemy coś ciekawego. W poszukiwaniu inspiracji znaleźliśmy się tutaj, przy The Ansel Adams Gallery. Galerii całkowicie poświęconej życiu i pracy artystycznej Ansela Adamsa. Ansel Adams to jeden z pionierów fotografii krajobrazowej. Rozsławił Yosemite Valley na całym świecie, a także sprawił, że wiele technologicznych innowacji mogło ujrzeć miejsce. Well, Ansel Adams was an amazing, fantastic photographer. He was born in 1902 in San Francisco, California. Passed away in 1984. And when he came out to Yosemite, his first trip was 1916. That was a very special year. It was the first year that the National Park Service was created, a big year. And then he came back many years later to work for the Sierra Club as a caretaker and later on a guide. He met his wife-to-be by asking his future father-in-law-to-be, Harry Casabes, if he could practice his piano in his gallery. It was an art gallery. It was called the Best Studio. Well, that practicing the piano turned into meeting his wife-to-be, Virginia. They fell in love, got married in 1928. And as time went on, the Best Gallery soon became the Ansel Adams Gallery. He was known for his black and white photography. He was hired out by the Department of Interior, which is the National Park Service, to photograph every park in the United States of America during the Great World Wars and the Great Depression here in America. Because of those amazing images, people from around the world see his capture of beauty of our national park and many national parks, not just this one. And it is a way of expressing the beauty and the landscape of America. He was a pioneer. He actually created something that we use today in our digital cameras known as the zone system. Today you might
see it as something called a histogram. But he was the creator and founder of that. He was very much explorer, very active with the Sierra Club, which is a very big organization to help preserve wilderness. He was very big on teaching photography and letting expression out through the camera, which was a very big camera. It was an 8x10 camera, started out with glass negatives, then with the negatives, and later on used many cameras from large format down to medium format. What would you say are his most famous photographs? Oh, well, you're lucky that we have one. It's actually in the back. One is called Clearing Winter Storm. It's from the tunnel, but it's a beautiful image of clouds storming around, El Capitan peeking out of the cloud, Bridal peeking down, very, very beautiful image. Another one would be the monolith, which was taken in 1927 when he hiked that hike with his future wife-to-be, profile of Half Dome. And one that many people admire is the moonrise over Half Dome, taken in 1960. We have many, many images in here that are from, of course, Yosemite and many other areas as well, the southwest of our United States. Jedyną gwarancją, którą mamy w górach, jest gwarancja, że nigdy nie będziemy wiedzieli do końca, jaka będzie pogoda, i ta pogoda może się zmienić bardzo szybko. Dzisiaj dzień jest pochmurny, niebo zaszło ciężkimi chmurami, pada, no a jutro i dzisiaj w nocy spodziewany jest śnieg, no co jest dość rzadkie pod koniec kwietnia i początku maja. No nie jest to częste zjawisko, także szukamy w dolinie takich scen, które byłyby bardziej intymne, wyizolowane, coś, co odpowiadałoby warunkom atmosferycznym. Chodząc tutaj po okolicy, dotarliśmy nad Lower Yosemite Falls. Tutaj, proszę Państwa, za nami ta woda grzmi tutaj, leci z impetem w dół, rozbryzguje się. Tutaj widzimy mgiełkę, która unosi się nad okolicą. No to prawie 200 metrów od wodospadu i tą mgiełkę już tutaj czuć. Także nasz następny krok, pójdziemy nad wodospad i zobaczymy, czy znajdziemy tam coś interesującego, coś, co możemy wykorzystać w naszej fotografii. Wodospad robi ogromne wrażenie, kaskady wody się tutaj rozbryzgują, mgiełka nad nami, a jest to dobry dzień na taką fotografię, takich obiektów, dlatego że nie ma zbyt dużych kontrastów. No, jeżeli mamy mocne słońce, to mocne słońce powoduje, że są wypalenia, że ta woda się rozświetla za bardzo i bardzo ciężko jest zbalansować naświetlenie. Także dzisiaj pochmurny dzień ze światłem stałym, rozproszonym jest bardzo dobry na tego typu fotografie. Idziemy do przodu, spróbujemy znaleźć jakieś dobre kadry. Jest tutaj bardzo ślisko, ta woda z impetem wpada tam do tego baseniku małego. No i ta mgiełka tutaj pokrywa całą okolicę. Trzeba bardzo uważać na tych kamieniach tutaj. Kamienie są bardzo śliskie. Łatwo jest się pośliznąć, potknąć i złamać nogę tutaj. Także trzeba uważać. Chodząc tutaj po lesie, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi. A prawdziwymi mieszkańcami są niedźwiedzie, lisy, kojoty i inne dzikie zwierzęta. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, to trzeba tutaj dość uważać, dlatego że jest ich sporo. Niestety są one przyzwyczajone do naszej obecności
I bardzo łatwo jest znaleźć się w sytuacji, w której taki niedźwiedź się do nas zbliży. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Otóż należy podnieść wysoko ręce, zacząć krzyczeć, zacząć hałasować, generalnie spowodować, żeby ten niedźwiedź się tutaj nas przestraszył. Niedźwiedzie te tutaj nie są, to są niedźwiedzie czarne, nie są zbyt niebezpieczne. Natomiast problem jest taki, że jeśli te niedźwiedzie się zbytnio do nas zbliżą, jeśli one się przyzwyczają do nas, no to takiego niedźwiedzia niestety trzeba będzie uśpić. Nie wolno tych niedźwiedzi dokarmiać, nie wolno trzymać żywności niezamkniętej w samochodzie, trzeba to wszystko chować w specjalnych pojemnikach. Jeśli jesteśmy tutaj pod namiotem, no to są takie specjalne kontenery, w których zostawiamy żywność. No i generalnie trzeba się trzymać od tych niedźwiadków i innych zwierząt jak najdalej. Nie dlatego, że coś nam się stanie, ale dlatego, żeby nic się nie stało tym zwierzaczkom. Każda podróż nas czegoś uczy. Dzisiaj ta podróż nauczyła mnie, że nieważne jak znane jest miejsce, nieważne ile fotografii zostało tutaj zrobionych, ważne jest to, że światło potrafi wykreować scenę zupełnie inną za każdym razem. Ta sama scena, ale oświetlona w inny sposób, zmienia fotografię zwykłą czasami w arcydzieło. Warto tutaj przyjechać, warto to poczuć, warto to zobaczyć, warto poszukać scen innych niż inni, ale warto też przyjechać w to piękne miejsce i spróbować sfotografować je wtedy, kiedy światło jest idealne, dobre światło.